Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przyjechał pan z Łodzi, a tu żadnego utworu Grażyny Bacewicz w repertuarze. Dlaczego? Grażyna Bacewicz to kompozytorka bardzo mi bliska, aczkolwiek wybrałem program na ten konkurs bardzo też pod siebie, też bardzo oczywiście był to rozbudowany program, aczkolwiek starałem się wybierać takie utwory, które są mi akurat najbliższe. W tym koncert Mendelssohna? Dokładnie tak. Bardzo ograny to już utwór? Nie, w sumie nie taki ograny. Jest to utwór, na którym pracowałem trochę w zeszłym roku, aczkolwiek no, była to praca bardzo przyjemna, aczkolwiek nie aż tak intensywna. Wiele razy była okazja, żeby zagrać go z zespołem albo z fortepianem? Z orkiestrą nie grałem tego koncertu, z fortepianem grałem, udało się parę razy zagrać go, tak. A biorąc pod uwagę cały ten w zasadzie kanoniczny repertuar, który był do wyboru do trzeciego etapu, trudno było tego wyboru dokonać? Czy akurat w pańskim przypadku to na tyle, w cudzysłowie, pod siebie, że wybór był oczywisty? Wybór nie był oczywisty, bo jest wiele utworów, w których zarówno się czuję się dobrze, ale i wiele utworów, które też powinienem był wybrać, bo chciałem wybrać, żeby jak najbardziej się rozwijać, bo też o to w tym wszystkim chodzi. Także wybór nie był absolutnie łatwy i no dużo czasu mi zajęło, żeby właśnie się zdecydować na coś. A jak to w pańskim przypadku jest z sonatą Griega? No to jest utwór, do którego mam wielki sentyment, ponieważ też grałem go, kiedyś zaczynałem go pracować nad nim z kolegą, więc często się spotykaliśmy wieczorami i po prostu dla przyjemności pracowaliśmy nad nim. Także jest to utwór, który tak naprawdę no, jest mi bardzo bliski. To na pewno. A co nazwałby pan największym wyzwaniem w realizacji tej akurat sonaty? Największym wyzwaniem, oprócz oczywiście zgrania się z pianistą, ponieważ jest to utwór duetowy, mm, wydaje mi się, że nie każdy lubi bardzo tą muzykę. Tak jak powiedziałem wcześniej, mi jest to muzyka bardzo bliska i bardzo lubię po prostu ją grać, ale wiem, że nie każdemu jest może tak łatwo i tak nie każdy może mieć wielką przyjemność grając tą sonatę czy słuchając. Także mam nadzieję, że tutaj wykonałem swoje zadanie. Konkurs? Jest presja konkursowa, czy jednak stara się pan podchodzić do swoich prezentacji tu w Poznaniu bardziej jak do sytuacji koncertowych? Wydaje mi się, że zawsze staramy się robić co w naszej mocy, żeby ta presja jakoś nie wpłynęła na występy. Zawsze oczywiście tak jest. Zawsze jakaś tam presja, z presją się mierzymy, aczkolwiek wydaje mi się, że na tyle też przygotowania były intensywne, że jakoś lepiej czy gorzej, ale ogólnie rzecz biorąc jestem raczej zadowolony. Oczekiwania są? Jak najbardziej. Jak najbardziej tak. A plany na przyszły rok? No jeszcze bardziej intensywne. Tak jak już wcześniej wspominałem, rozwój jest dla mnie rzeczą najważniejszą i właśnie o to będzie chodziło, także wszystkie plany będą związane jak najbardziej właśnie z tym rozwojem. Zapytam zatem z programu tegorocznego konkursu imienia Jankego, która kompozycja okazała się dla pana szansą do rozwoju, powtórzę to, przepraszam, z programu tegorocznego konkursu imienia Jankego, z pańskiej perspektywy, która z wybranych przez pana kompozycji okazała się prawdziwą szansą do rozwoju? Na pewno pod względem technicznym największym wyzwaniem było Carmen, fantazja na tematy z opery Carmen Sarasate, ponieważ jest to utwór niezwykle wymagający właśnie technicznie, niezwykle rozbudowany i jest tam naprawdę wiele rzeczy, których można się pokazać, ale również wiele rzeczy, na których można polec. Także utwór niezwykle intensywny i wymagający.